Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, witam w Laboratorium Metrologii. Jakieś 2 lata temu na moim kanale ukazała się recenzja skopometru Owona. To był przyrząd 3 w 1. Oscyloskop, multimetr i generator. I z tego co pamiętam, ta recenzja była bardzo pozytywna. Tamten przyrząd bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Kiedy więc zobaczyłem na stronie Owona, że wypuścili kolejny przyrząd 3 w 1, czyli cęgi do bezkontaktowego pomiaru prądu, co ważne AC i DC, czyli przemienny prąd i stały, multimetr oraz oscyloskop, tak, tutaj jest oscyloskop, no to nie mogłem sobie odmówić przyjemności zakupu i przetestowania tego przyrządu dla Was. Przy okazji bardzo dziękuję patronom za wsparcie, bo to między innymi z Waszych środków takie przyrządy ekstra niejako poza laboratorium mogę kupować. Cena 360 zł. Wydaje się to absurdalnie mało względem możliwości, o których pisze tutaj producent. Czy zatem jest to jakiś fake? Czy rzeczywiście ten przyrząd się sprawdza, spełnia specyfikacje i jest godny polecenia? Na te wszystkie pytania odpowiem Wam w filmie. Mało tego, ja bym powiedział, że to jest nawet przyrząd 4 w 1. Jaka jest jego 4. ukryta funkcja? O tym dowiecie się już za chwilę. Omówię Wam ten przyrząd, zrobię testy dokładności i to też będzie bardzo ciekawe i myślę zaskakujące, kiedy zobaczycie, gdzie ten Owon plasuje się na tle innych sprawdzanych przeze mnie multimetrów. Zapraszam na film. A więc proszę Państwa, Owon CMS 101. 3 przyrządy w jednym. Multimetr, cęgi do bezkontaktowego pomiaru prądu, zarówno stałego, jak i przemiennego, oraz oscyloskop. Mamy tutaj maksymalne wskazanie 20 000, a więc jest to przyrząd o wysokiej rozdzielczości i na zakresie milivoltów mierzymy z rozdzielczością 1 mikrowolta. Jeżeli natomiast chodzi o zakresy prądowe dla cęg, to zarówno dla prądu stałego, jak i przemiennego, to jest 20, 200 i 1000 amperów. Najlepsza rozdzielczość to 10 mA na najmniejszym zakresie. Prezentuje się on w ten sposób. Tutaj mamy złącza do podłączenia przewodów pomiarowych dla multimetru oraz USB-C do ładowania tego przyrządu, dlatego że jest tutaj akumulator. I od razu powiem, że ja na tym przyrządzie pracuję prawie tydzień, codziennie co najmniej po 1-2 godziny i popatrzcie, zużycie jakby energii gdzieś mam 90% jeszcze akumulatora. A więc wydaje się, że mimo takiego wyświetlacza jest tutaj całkiem dobrze z poborem energii. Za chwilę omówię Wam poszczególne funkcje. Tutaj przełączamy się między oscyloskopem a multimetrem i z takich ustawień systemowych można sobie zmienić wygląd na taki, oraz również regulować podświetlenie tak, aby minimalizować właśnie zużycie energii. Dobrze, zobaczmy jak działa multimetr. O zasadzie działania cęg zrobiłem osobny film. Rozebrałem dla Was cęgi zarówno prądu stałego, przemiennego, pokazałem Wam jakie tam są czujniki, omówiłem zasadę działania, odsyłam do tego filmu. Tu natomiast skupię się na tym Owonie. Jesteśmy w tej chwili w trybie multimetru, pomiar prądu przemiennego. No, okazuje się, że przez tą pętlę płynie w tej chwili 28
amperów. Tu jeszcze nie wspomniałem wcześniej, jest z boku przycisk Hold. Możemy sobie ten pomiar wstrzymać. Wybór zakresów pomiarowych dokonujemy tymi przyciskami funkcyjnymi. Tu mogę przejść na prąd stały. No tutaj oczywiście pokazuje nam w tej chwili 0. W tym trybie można również sobie cęgi zerować. To jest ważne dla prądu stałego, a więc jak najbardziej OK. No ale wróćmy tutaj na pomiar prądu przemiennego i zwróćcie uwagę, że mamy tu prostą statystykę. Mierzy nam wartość minimalną, maksymalną, średnią. Są pomiary względne, jest pomiar prądu rozruchowego tutaj i można również mierzyć częstotliwość. Wtedy mamy coś a la dual display. Tu częstotliwość, tu wartość skuteczna. Mało tego, zwróćcie uwagę, że jest również tutaj jakby bar graf, który pokazuje nam wypełnienie zakresu. Pod F2 mamy pomiar napięcia, napięcie stałe, na większych zakresach, napięcie przemienne, na większych zakresach. Powyżej kilkudziesięciu voltów on pokazuje nam tutaj kolorem czerwonym, że mamy do czynienia z większym napięciem. I dalej mamy zakresy milivoltów dla prądu stałego, gdzie mamy rozdzielczość 1 mikrowolta i milivoltów prądu przemiennego. Kolejne funkcje to rezystancja, pojemność, ciągłość obwodu, test diod, współczynnik wypełnienia, częstotliwość i bezkontaktowa detekcja napięcia w kablach czy przewodach. I to są wszystkie funkcje pomiarowe tego multimetru. Zakres może być dobierany automatycznie tutaj, jeżeli naciśniemy A, bądź możemy ten zakres wybierać sobie ręcznie do góry czy w dół, tak też można. No i chyba, jeśli chodzi o multimetr, to w zasadzie tyle. Ja zrobiłem dokładne testy, ocenę jego dokładności na różnych zakresach pomiarowych. Za chwilę Wam pokażę wyniki i myślę, że będziecie bardzo zdziwieni, kiedy zobaczycie, jak ten OWON mierzy. A czy tak dokładnie, czy tak niedokładnie, to się za chwilę okaże. Popatrzmy sobie teraz na oscyloskop. Do oscyloskopu przechodzimy tym przyciskiem, no i ustawił nam się w trybie pomiaru napięcia. Jeśli chodzi o oscyloskop, to tutaj pasmo dla napięcia właśnie producent podaje jako 1 MHz, natomiast dla prądu 1 kHz tylko, z jakichś powodów. Próbkowanie jest 5 megasampli na sekundę, no i właściwie z parametrów podstawowych chyba tyle. Popatrzcie, mam tutaj oscyloskop dla napięcia i prądu, którym bezproblemowo i właściwie jednocześnie mogę mierzyć napięcie sieci i prąd płynący w tym układzie z sieci. Wykonanie takich pomiarów klasycznym oscyloskopem nie jest takie oczywiste i może być bardzo niebezpieczne. Natomiast tutaj mogę sobie to realizować jednocześnie bez żadnej obawy. Jestem teraz w trybie pomiaru napięcia. Tak, mamy te 142 V, 50 Hz. Pokazuje nam tu jakieś proste pomiary. Minimalna, maksymalna, peak to peak. No z jakiegoś powodu jest overload, average też nie, ale to zmieniałem zakresy może dlatego. Możemy sobie wstrzymać tutaj pomiar, możemy wznowić i mamy nawet możliwość wyboru zbocza narastającego, opadającego i regulację poziomu wyzwalania, jeżeli komuś by to było potrzebne. I to są wszystkie funkcje tego oscyloskopu. Nic więcej tutaj w zasadzie nie ma, bo to samo jest powielone dla prądu. Więc podstaw, ale myślę, że w takim przyrządzie o nic więcej nie chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby podglądnąć sobie, jak wygląda prąd, jak wygląda napięcie. Ja tutaj może dodam do tego napięcia teraz kilka harmonicznych. Popatrzcie, sygnał jest zniekształcony od sinusa i to widać na tym oscyloskopie. Wyłączę
Włączę jeszcze raz. A więc takie prosty jakby podgląd sygnału jest tutaj jak najbardziej możliwy dla małych częstotliwości, czy to prądu, czy napięcia. Jedyna wada tutaj jest taka, że jak widzicie, jak przełączam się między amperomierzem a woltomierzem, to niestety on nie zapamiętuje nastaw. Ja muszę tu albo ręcznie za każdym razem, o widzicie, zwiększyć zakres, albo dać mu po prostu auto, bo niestety, o widzicie, nie zapamiętuje tego. No taka drobnostka do poprawienia w kolejnej wersji firmware'u. I jeśli chodzi o oscyloskop, to chyba wszystko. Dlaczego na początku filmu powiedziałem, że być może jest to nawet 4 w jednym? Dlatego, że możemy włączyć tutaj Bluetooth. Powinna się pojawić ikona jest. I teraz za pomocą aplikacji możemy połączyć się z tym przyrządem i mamy podgląd pomiaru na ekranie. Jeżeli będę przełączał tutaj funkcję, będę mierzył napięcie, to będzie to napięcie, jeżeli rezystancja, to rezystancja. Ale mamy tu jeszcze coś takiego jak data chart, czyli podgląd mierzonych wartości oraz zapisywanie tego w postaci tabeli, a co więcej, możemy to zapisać sobie w formie pliku. I teraz w tym pliku znajdują się nasze zapisane pomiary. A więc można powiedzieć, że jest to jeszcze taki jakby rejestrator po prostu mierzonych wartości. Tu jest tylko jeden problem taki, że nie da się tego pliku odnaleźć na telefonie. Ja to próbowałem robić w menadżerze plików i na telefonie, i na komputerze, przeglądać katalogi. Nie wiem, gdzie te pliki są, ale taki plik można wysłać sobie pocztą po prostu. No, to jest jedyna możliwość, jaką znalazłem, i podglądnąć sobie na komputerze i rzeczywiście wtedy te wyniki pomiarowe są zapisywane. Tych wyników pomiarowych, popatrzcie, maksymalnie może być ile? Ile? 3000. 3000 wyników pomiarowych z częstością, jaką sobie ustawimy. Czyli może być to minimum, czyli to jest około, z tego co zauważyłem, 3 razy na sekundę, albo co minutę, albo co godzinę. Więc no, bardzo fajna funkcja do jakby monitorowania mierzonych parametrów. Co więcej, jeżeli ja przełączę go w tryb oscyloskopu, o, tak jak teraz, to popatrzcie, on tutaj wyświetla pomiar mocy pozorną, bo wyniki są w woltoamperach. Jeżeli zmienię na pomiar napięcia, to jest to wyświetlane w watach, a więc tak jakby mierzył nam moc czynną i moc pozorną, w zależności jak go ustawię, ale niestety to nie działa. Dlatego, że teraz mam i niezerowe napięcie, niezerowy prąd, taki jak wcześniej, ale wskazania są niestety nieprawidłowe. To się nie zgadza w żadnym przypadku, więc to nie działa. Być może naprawią to w tej aplikacji, ale i tak myślę, że nie ma co narzekać, dlatego że z multimetru te wyniki da się zapisywać do pamięci. Dobrze, szybkie testy pozostałych funkcji, testy funkcjonalne. Sprawdźmy sobie, jak sobie radzi z ciągłością obwodu. Myślę, że jest tutaj całkiem nieźle. Sprawdźmy od razu detekcję napięcia. No, z bardzo bliskiej odległości, więc nie wiem, jak to by w praktyce działało, jeżeli przewody były na przykład w ścianach. Chociaż kiedy próbowałem u siebie w domu, to działało też, pod tynkiem wykrywało. Więc powinno być ok.
Pomiar małych rezystancji o wartości około 1 ohma. Sprawdzam czas pomiaru. To jest około 3 sekund. Nie jest to najszybciej na świecie. Jeżeli chodzi o test diod, to jest tutaj w porządku. Nie znalazłem specyfikacji napięcia maksymalnego, jakim testuję diody. Natomiast jeśli chodzi o czas pomiaru kondensatorów w trybie automatycznym, to kilkanaście nanofaradów to był pomiar około 2 sekundy, a kondensator 1000 mikro to było około 5 sekund. Więc całkiem nieźle, powiedzmy, że średnia jest zachowana względem innych multimetrów. Już za chwilę pokażę Wam wyniki oceny dokładności tego przyrządu, tego multimetru. Bardzo ciekawe liczby powychodziły. Natomiast jak do tej pory mogłoby się wydawać, że jest to idealny przyrząd. 3 albo 4 w jednym. To prawda, ale niestety ma on jedną poważną wadę, o której powiem Wam pod koniec filmu. Teraz czas na pomiarowe sprawdzenie dokładności tego przyrządu. 2 słowa wstępu o metodologii pomiarów, czyli jak mierzyłem i jak obliczałem błędy. Jeżeli Cię to nie interesuje, to przewiń film do następnego rozdziału lub o 2,5 minuty do przodu. Ten multimetr sprawdzam w podobny sposób, jak sprawdzałem wszystkie pozostałe multimetry na moim kanale, choć trochę zmodyfikowałem tę metodologię. Obecnie wskazanie badanego multimetru dla napięcia i prądu przemiennego porównuję z wartością wzorcową uzyskaną na kalibratorze Calmet C200. Z kolei źródłem referencyjnego napięcia stałego jest kalibrator Meratronic Z183, a rezystancji i pojemności dekady o wysokiej klasie dokładności. Dla pozostałych wielkości, np. prądu stałego, za referencję przyjmuję wynik uzyskany na multimetrze 6,5 cyfry Siglent SDM 3065X. Dla danej wielkości mierzonej, tu dla przykładu rezystancji, sprawdzam, czy błędy dla wykonanych pomiarów, to te czerwone kółka na wykresie, mieszczą się w granicach określonych przez producenta w specyfikacji. To te niebieskie pionowe linie. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przyrząd specyfikacji nie spełnia i wymaga interwencji serwisowej lub wymiany. Teraz największa zmiana względem lat ubiegłych. Dla każdego zakresu danej wielkości mierzonej wykonuję tyle pomiarów i o takich wartościach, jak zaleca przewodnik Eurametu CG15 w wersji trzeciej. Zazwyczaj są to 2 albo 3 pomiary, najczęściej 10 i 90% wartości danego zakresu. Stąd, patrząc na rysunek, może się wydawać, że wybór wartości, dla których jest sprawdzany przyrząd, jest nielogiczny, bo parami leżą blisko siebie. Tak jednak nie jest, bo są to pomiary wykonywane na różnych zakresach. Pomiar numer 1 i 2 są wykonane na zakresie 200 ohmów, 2 i 3 na zakresie 2 kiloohmy itd. Podobnie dla innych wielkości mierzonych. Aby liczbowo ocenić dokładność przyrządu dla każdej wielkości mierzonej, obliczam moduły błędów względnych, a następnie wartość średnią. To daje średnią dokładność dla pomiaru napięcia stałego, zmiennego, rezystancji itd. Aby obliczyć całkowitą dokładność multimetru, uśredniam wyniki cząstkowe uzyskane dla poszczególnych wielkości mierzonych. W ten sposób otrzymuję jedną liczbę, będącą miarą średniej dokładności całego przyrządu. Popatrzmy na wyniki dla pomiaru napięcia stałego. Na początek wykres i widzimy, że błędy dla wszystkich wyników pomiarowych mieszczą się w dopuszczonych granicach w specyfikacji określonej przez producenta. Jeżeli natomiast chodzi o wartość liczbową, to średnio dla pomiaru napięcia stałego otrzymujemy 0,21%, a więc bardzo wysoka dokładność. Gdyby porównać to z innymi, nazwijmy to klasycznymi multimetrami, które już przebadałem na moim kanale, to ten OWON jest porównywalny z najlepszymi, najdroższymi, przenośnymi multimetrami,
kosztującymi wielokrotnie więcej niż ten przyrząd. Jeżeli chodzi natomiast o pomiar napięcia przemiennego, to otrzymujemy tutaj 0,14%. Nie jest to najlepiej, ale również nie najgorzej. No, taki wynik po prostu dostałem. Skoro jesteśmy przy pomiarach napięcia przemiennego, to zbadałem również pasmo przenoszenia. Częstotliwość graniczna 3 dB wynosi 3,2 kHz. Wartość typowa dla multimetrów, więc tutaj specyfikacja też jest spełniona. Natomiast jeżeli chodzi o pomiar prądu stałego, a przypominam, że mamy tutaj przyrząd cęgowy, to jest on na poziomie 0,6%. Oczywiście multimetry takie tradycyjne mierzą ten prąd dużo dokładniej, ale jak na cęgi jest to bardzo dobry wynik. Z kolei pomiar prądu przemiennego ma średni błąd 1,3%. Producent tutaj, o ile dobrze pamiętam, dopuszcza aż 3%, więc jest jak najbardziej w porządku. Z kolei pomiar rezystancji to jakiś kosmos. 73%. To plasuje ten multimetr, ten przyrząd w ścisłej czołówce względem innych multimetrów, które przebadałem. Bardzo dokładny pomiar rezystancji. Natomiast jeżeli chodzi o pojemność 0,8%, jest to dolna część, powiedzmy, tabeli, gdyby to porównać do innych multimetrów. No, taki wynik. No to czas na podsumowanie i pewnie to, na co czekacie, czyli średnia dokładność ze wszystkich wykonanych przeze mnie pomiarów. Jedna liczba, która powie nam, jaka jest średnia dokładność tego multimetru. Otóż wychodzi 0,51%, czyli jest to przyrząd średnio półprocentowy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest tutaj cęgowy pomiar prądu i porównamy to względem innych multimetrów, które są na rynku, to naprawdę ten OWON nie ma się czego wstydzić pod tym względem. Pomiar napięcia stałego i rezystancji na poziomie najlepszych, najdroższych multimetrów przenośnych. Troszkę gorzej z pomiarem napięcia przemiennego i pojemności, ale i tak nie jest źle. No, dodatkowo te 3 funkcje: cęgi, multimetr i oscyloskop. Jak za te pieniądze, świetna propozycja, świetna pozycja. Natomiast on ma jedną wadę poważną, o której Wam wcześniej nie mówiłem. Popatrzcie na ten fragment filmu. Niestety zdarza się czasami, że ten oscyloskop, ale też multimetr może nie tyle się wiesza, co nie działa poprawnie. Popatrzcie, mam tutaj teraz oscyloskop. Prąd dalej jest mierzony poprawnie, bo mam tutaj te 28 amperów, ale napięcie, które do niego doprowadziłem, wynosi 140 V, a on mi pokazuje 190 mV. I nieważne, na którym zakresie ja będę, popatrzcie, mogę zmieniać. No dziwne rzeczy tutaj się pojawiają. Nawet na najmniejszym zakresie, tak jakby poniżej volta. To nie jest prawda. To nie jest prawda i mogę Wam to udowodnić. Wyłączę go. Włączę. Proszę bardzo. Przejdźmy sobie na napięcie. Zwiększmy mu zakres. I mamy 142 V. No niestety to jest poważny problem. OWON musi poprawić firmware. To musi być tutaj naprawione. To nie dyskwalifikuje tego przyrządu, ale jest to uciążliwy problem. Jeżeli przełączamy się na oscyloskopie co chwilę, prąd, napięcie, a musimy dodatkowo zmieniać te zakresy ręcznie, bo on zapomina ustawień poprzednich, to niestety on się gubi. Gubi się, tak jak to widzieliście przed chwilą, i trzeba go zresetować, no i to może być spory problem. Jeżeli OWON
to naprawi, bo wydaje mi się, że to jest problem software'u programowy. I wyda nowy firmware, będzie można sobie zaktualizować oprogramowanie i ten problem będzie wyeliminowany, to naprawdę nie ma się co zastanawiać. Zrobiłem tu ocenę dokładności przyrządu cęgowego. Umówmy się, oscyloskop jest ciekawym dodatkiem. Od tej pory, jeżeli będę badać jakieś cęgi, to będę robić to samo, a wyniki będę dokładać do tabelki. W ten sposób, na wzór klasycznych multimetrów, powstanie ranking przyrządów cęgowych. Jeszcze raz dziękuję patronom, bo to dzięki Wam mogę kupować i testować takie ciekawe przyrządy. Co pojawi się w przyszłości na kanale? Niewykluczone, że ciekawy film o prawie OMA. Choć obecnie testuję 4 oscyloskopy z półki cenowej plus minus 2000 zł. 2 Siglenty, Unite i Keysight. Śledźcie kanał. Proponuję włączyć wszystkie powiadomienia, klikając na ikonę dzwoneczka i wybierając wszystkie, bo doszły mnie słuchy, że nie dostajecie powiadomień o nowych filmach. To rozwiąże ten problem. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.